Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i dzisiaj zapraszam Was znowu do mojej kuchni. Dlaczego? Dlatego, że często w komentarzach prosicie mnie o to, żebym pokazała Wam jakieś tureckie dania, jak my je przygotowujemy z Nurim. No i skoro dzisiaj akurat robię turecką potrawę na obiad, to stwierdziłam, że przy okazji Wam pokażę, jak ją robię. Oczywiście zaznaczam z góry, że żaden ze mnie masterchef. Na pewno nie gotuję tego tak dobrze jak tureckie gospodynie domowe, także bierzcie na to poprawkę. No ale na tyle, na ile umiem, to Wam pokażę. I co będziemy dzisiaj gotować? Dzisiaj będzie pilaw, czyli ryż po turecku i do tego kurczak z warzywami. Także jak jesteście zainteresowani, no to zapraszam. Zaczniemy od ryżu, bo ryż trzeba najpierw wcześniej sobie przygotować. No trochę będzie znowu babrania z tym ryżem, tak jak z czajem, więc to dla cierpliwych. Ja wiem, że jako Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się wrzuca ryż do garnka w woreczku i się gotuje i już. No, z tureckim ryżem tak nie będzie. Tutaj w ogóle ryż gotowany w woreczkach jest nieznany i Nuri jak pierwszy raz taki ryż z woreczka zjadł, to no nie smakował mu, tak mówiąc delikatnie. No, także trochę będzie roboty. To się na to przygotujcie. Zaczynamy. Zaczynamy od tego, jakiego ryżu w ogóle używać. Ja używam w Turcji taki. No chodzi o to, żeby to był ryż sypki na kilogramy, a nie w woreczku. To wystarczy. I ryż trzeba najpierw namoczyć. Słuchajcie, nie zwracajcie uwagi na tą trąbę tu. Będziecie pewnie pytać, co to jest. To jest rura, która będzie podłączona do kuchenki, ale na razie jeszcze mamy niewykorzystaną butlę z gazem, więc ją najpierw używamy, a to będzie później podłączone i na razie mi tak tu smetnie wisi. Nieważne. Najpierw, moi drodzy, będziemy ryż moczyć. Ile tego ryżu? Na ogół ja to robię na oko, no ale dzisiaj podam Wam jakieś proporcje. Zrobimy sobie 2 szklanki tego ryżu. Wsypujemy go sobie na sitko. Ok, ryż mamy nasypane na sitko i teraz ten ryż trzeba wypłukać, ale uwaga, letnią wodą. Nie może być ani za zimna, ani za gorąca. Tłuczemy. Dobra, i teraz uwaga. Zalewamy letnią wodą. Ok. Zalane i dodajemy trochę soli. I w tak osolonej wodzie ten ryż będzie nam leżał przynajmniej 20 minut, więc ja w tym czasie zabiorę się za kurczaka. Do przygotowania kurczaka z warzywami będziemy potrzebować, jak widzicie, pierś z kurczaka, 2 pomidory, paprykę czerwoną, zieloną, cebulę, no taką solidną łyżkę koncentratu pomidorowego i przyprawy. Już Wam mówię, co ja tutaj mam. Sól, trochę papryki czerwonej, słodkiej, trochę pieprzu, trochę przyprawy, która się po turecku nazywa kekik i to jest tymianek bodajże, i trochę papryki ostrej. My tutaj mamy tą paprykę w takich płatkach. To jest ostra papryka po prostu. Ok, teraz będę to wszystko kroić. No to widzimy się, jak pokroję. Nie będę Was tym zanudzać. Mamy wszystko pokrojone, no to zabieramy się za gotowanie. Ok, jak widzicie, będę używać garnka z taką powłoką nieprzywierającą. I najpierw wrzucamy kurczaka bez żadnego tłuszczu. Wiadomo, że mięso ma w środku wodę, więc chodzi o to, żeby nam ta woda z mięska się wydobyła. Czekamy, aż puści soki.
Sprawdźmy, co się dzieje. Jak widzicie, troszeczkę mamy takiej wody. Jeszcze trochę poczekamy. Nadal pod przykrywką. W ten sposób mięso nie będzie suche, tylko soczyste. Ok. Zobaczmy. Dobrze. I teraz możemy nalać sobie tłuszczu. Użyjcie takiego, jakiego zawsze używacie. Ja mam olej słonecznikowy. Troszeczkę. I teraz dopiero dodajemy cebulkę. I teraz czekamy, aż cebulka nam się trochę zeszkli i będziemy dodawać paprykę. Dobrze, myślę, że tyle wystarczy, nie ma co przesadzać, bo ta cebula jeszcze trochę z innymi warzywami będzie na tej patelni, żeby nam się nie spaliła. Dodaję paprykę. Teraz przykrywamy i ta papryka będzie nam się tutaj ładnie dusić, a my w tym czasie zajmiemy się ryżem. Teraz, moi drodzy, trzeba ten namoczony ryż jeszcze trochę przepłukać. Znowu letnią wodą, tak długo, aż woda, którą tłuczemy, nie będzie już taka mętna, biała. Ok, i zostawiamy ryż chwilę jeszcze do odcieknięcia. I zabieramy się już pomału za smażenie ryżu. Jak widzicie, zmieniłam sobie palniki, żeby mi było łatwiej. Będzie nam potrzebne do przygotowania tego ryżu coś takiego. To się po turecku nazywa arpa şehriye. I to jest taki, widzicie, makaron w kształcie ryżu jakby. Jeżeli znajdziecie coś takiego w Polsce, to możecie sobie z tego też skorzystać, ale jeżeli nie, to możecie ten krok pominąć, gdyż to nie wpływa w ogóle na walory smakowe ryżu, tylko po prostu dodaje taki ciekawy kolor, bym powiedziała. Więc tak, nalewam sobie tłuszczu, ja używam tylko oleju. Wiem, że niektóre gospodynie domowe w Turcji smażą pół na pół, trochę z olejem, trochę z masłem, ale my akurat masła nie używamy, więc będzie z samym olejem. Trochę oleju. I sypiemy trochę dosłownie na oko tego makaronu ryżowego, czy jakby to nazwać. I teraz będziemy go trochę przysmażać, tak długo, aż zacznie powoli zmieniać kolor. O, widzicie? Zaczyna się troszeczkę smażyć. Odrobinę musi się zarumienić, naprawdę niedużo, bo jeszcze za chwilę z tym makaronikiem będziemy smażyć dalej ryż, więc chodzi o to, żeby tutaj nam się to nie spaliło. Jeszcze chwilkę. Ok, tak wystarczy. I dodajemy nasz wypłukany ryż. Będzie teraz trochę skwierczeć nam. Smażymy jeszcze chwilę, aż przestanie nam skwierczyć. Widzicie? Ten
makaronik dodał nam takiego fajnego koloru, który nam przełamuje biel ryżu. I właściwie tylko o to w tym chodzi. Teraz, moi drodzy, dodajemy soli, łyżeczkę. Chyba że lubicie bardziej słone, to już według uznania. I teraz zalejemy ten ryż wodą. Ja zawsze zalewam tak, żeby przykryć cały ryż i jeszcze troszeczkę ponad poziom ryżu, żeby było. No tak. Tak na razie wystarczy. Trochę sobie przemieszamy. I teraz przykrywam i zostawiam na małym ogniu, żeby to się ładnie nam tutaj pyrtoliło. Co jakiś czas sprawdzam, czy nie przywarło do dna oczywiście i czy nie trzeba dolać wody. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o polski ryż, to on jest trochę twardszy, więc trzeba go nawet 2 razy zalewać tą wodą, bo po pierwszym razie nam nie napęcznieje. Ale to też sobie po prostu sprawdźcie, jak tam u Was to będzie. Ok, i wracamy do kurczaka. Chyba sobie pozmieniam palniki znowu. Ok. Papryka nam już ładnie zmiękła. Więc teraz dodajemy przyprawy i koncentrat. I razem wszystko mieszamy. Teraz na koniec dodajemy pomidory. I teraz, w zależności od tego, jak soczyste są pomidory, wiadomo, że zimą no to super soczyste nie są. Jeżeli są takie dość suche, to dodajemy sobie trochę wody, żeby to jednak był sos. A jeżeli robicie tę potrawę latem i macie super fajne pomidory, które mają dużo soku, no to wtedy już tej wody dodawać nie trzeba. Ale ja dodam trochę. Odrobinę. Starczy. Jeszcze raz. Wszystko wymieszam. I teraz znowu to wszystko razem będzie się nam dalej dusić, aż się rozwalą pomidory. Więc teraz czekamy i na kurczaka, i na ryż. Jeszcze taka uwaga co do ryżu. Jeżeli akurat macie rosołek z poprzedniego dnia, albo jakiś bulion, czy ewentualnie rozpuszczoną w wodzie kostkę rosołową, to można ryż tym zalać zamiast wodą. No ale jeżeli nie macie, no to samą wodą też można. Po prostu wiadomo, że jak doda się bulionu, to ten smak będzie trochę bogatszy. Ok, sprawdźmy. Ryż już wchłonął całą wodę. I u mnie to oznacza, że ryż jest już wystarczająco miękki, ale tak jak mówiłam, używając polskiego ryżu, sprawdźcie, czy to wystarczyło, czy nie trzeba zalać wodą jeszcze raz. I teraz ryż musi nam odpocząć. Wyłączam gaz, przykrywam ryż ręcznikiem papierowym i przykrywką. I w ten sposób ryż musi poczekać jeszcze jakieś 15 minut. A teraz sprawdźmy, co tam u kurczaka. O. No mogę powiedzieć, że kurczak też już jest gotowy, więc czekamy tylko na ryż i będzie można podawać. Ok, moi drodzy, jedzonko gotowe, tak się prezentuje.
I teraz zapraszamy naszego eksperta, żeby sprawdził, czy jest pyszne. Chodź. Okej, i co? Zobaczmy, czy dobre, czy niedobre. Proszę o opinię. No to siadamy do jedzenia. Okej, to ja już też zabieram się do jedzenia, bo przepięknie pachnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich przepisów i czy udało Wam się może odtworzyć ten przepis, który dzisiaj Wam pokazywałam i jak smakowało. I to już wszystko na dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Subskrybujcie kanał, żeby kolejnego filmu nie przegapić. Ten film udostępniajcie, lajkujcie i do zobaczenia. Grüß,